Oto odświeżona Skoda Fabia, samochód, którego na ulicach jest tyle, że przestajesz go zauważać. Zostaw suba, bo inaczej YouTube przestaje mnie zauważać. Czy wiesz, że kierowcy flotowi, mimo wielu godzin za kierownicą, bardzo często nie mają wyrobionych prawidłowych nawyków i tak naprawdę popełniają błędy? Warto sprawdzić swoje umiejętności i podnieść ich poziom podczas szkoleń z doświadczonymi instruktorami. Da to poczucie bezpieczeństwa i może przynieść liczne korzyści, w tym sporo oszczędności. Na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy zapraszamy do naszego partnera SJS Driving Academy. Możesz zapisać się na trening bezpiecznej jazdy, szkolenie z jazdy defensywnej czy eco-driving. Link znajdziesz w opisie filmu. Fabia to popularny model flotowy. Jest tania, oszczędna, pakowna, wygląda ciekawie, ma niezłe wyposażenie, a jeśli ktoś chce, można do niej dołożyć systemy wspomagające kierowcę. Czego tu nie lubić? W ramach kuracji odmładzającej przeprojektowano nieco maskownicę chłodnicy oraz tył, dodano nowe wzory felg i kolory lakieru. Gama silnikowa składa się teraz wyłącznie z litrowych, trzycylindrowych jednostek o mocy 60, 95 lub 110 koni mechanicznych. Ten pierwszy silnik jest wolno ssący, reszta ma turbo. Do wersji 95-konnej można dołożyć DSG, które kiedyś było dostępne też w mocniejszych wersjach silnikowych. Odświeżona Fabia ma teraz światła do jazdy dziennej w technologii LED, niezależnie od poziomu wyposażenia. Opcjonalnie dostępne są też LEDowe reflektory i lampy z tyłu. Wśród systemów wspomagających kierowcę są teraz m.in. adaptacyjny tempomat, kamera cofania, system ograniczający skutki kolizji w mieście z funkcją automatycznego hamowania, system ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu, system ostrzegający o ruchu poprzecznym podczas cofania czy automatyczne światła drogowe. Z kolei wewnątrz Skoda odświeżyła zestaw instrumentów. Wprowadzono też nowe wzory tapicerek. Nie zmieniła się pojemność bagażnika. Nadal wynosi 330 litrów i to nie uwzględniając wnęki na koło zapasowe, jak robią to niektóre marki. Bagażnik jest długi i głęboki. Półkę można złożyć za fotelami lub opuścić na nadkola. Są też takie małe półki na drobiazgi, haczyki na siatki z zakupami duże. Tu jest jeszcze opcjonalnie dwustronna mata. W tej wersji jest zestaw naprawczy. Dojazdowe koło zapasowe to opcja za 350 zł. Z tyłu było i jest ciasno. Skoda Fabia ma jeden z najkrótszych rozstawów osi w segmencie B. Krótszy mają tylko Suzuki Swift i Mitsubishi Spacestar, chociaż ten ostatni balansuje na krawędzi segmentów A i B. Fotel kierowcy jest ustawiony dla mnie, ja mam 175 cm wzrostu i kolana mam na oparciu fotela. Lepiej z miejscem nad głową, bo Fabia jest wysoka. Są kieszenie w drzwiach, za małe na bidon 0,7, kieszenie w oparciach foteli, 2 porty USB i miejsce na jakieś drobiazgi, chyba na cukierki dla klientów, jeśli jeździsz na Uberze. Fabia nadal ma klasyczne zegary. Model nie przeszedł jeszcze na płytę MQB, więc nie wszystkie rozwiązania znane choćby z Polo czy Ibizy lub większych modeli Skody są w Fabii dostępne. Po środku cyfrowy wyświetlacz z podstawowymi danymi z komputera pokładowego. Coraz mniej modeli w grupie Volkswagena ma to rozwiązanie. Podobnie z systemem inforozrywki większość modeli w grupie przeszła już na pełny dotykowy wyświetlacz. W Fabii zostały jeszcze fizyczne przyciski po bokach. Rozwiązanie, za które kiedyś tak chwaliłem wszystkie modele Volkswagena, a które dziś Volkswagen porzucił. Volkswagen i stopniowo Skoda odchodzą też od fizycznych przycisków i pokręteł do obsługi podstawowych funkcji pojazdów, w tym klimatyzacji. Tu na szczęście jeszcze pozostały. Kiedy testowałem model przedliftowy, nie było jeszcze nawigacji. Teraz jest w opcji. Elementem wyposażenia dodatkowego jest też obsługa Apple CarPlay i Android Auto. To się akurat przyda. Warto zwrócić uwagę, że nawiewy są na szczycie deski rozdzielczej, a nie pod ekranem, więc powietrze wieje do wnętrza samochodu, a nie w łokieć kierowcy. Wyświetlacz jest moim zdaniem zbyt pochylony do góry, w słoneczne dni odbija się od niego światło, ale może to ukłon w kierunku wyższych niż ja kierowców. Poza tym jest miejsce na telefon, tylko jeden port USB z przodu, obok gniazdo 12V, przeciętnych rozmiarów schowek, mały schowek w podłokietniku, uchwyty na napoje z myślą o pijącym energetyki handlowcu i wystarczające kieszenie w drzwiach. Przycisk start jest w miejscu, w którym normalnie byłaby stacyjka. Jeśli na stałe jeździsz Skodą,
pokochasz to rozwiązanie. Jeśli przesiadasz się z innych modeli, w których przycisk jest gdzieś na desce rozdzielczej, będzie cię to denerwować. W wersji przedliftowej narzekałem na dwie rzeczy. Hałas i niestabilność przy prędkościach autostradowych i nie prowadzę pomiarów, ale subiektywnie Fabia po lifcie wydaje mi się odrobinę lepiej wyciszona. Może szyba jest trochę grubsza, może poprawiono aerodynamikę, może lepiej wyciszono komorę silnika. W każdym razie nie czułem w trasie zmęczenia hałasem. Czułem za to niestabilność. Kilka razy zdarzyło mi się, że samochód zaczynał mi zjeżdżać na lewy pas. Układ kierowniczy jest bardzo lekki, szczególnie powyżej 100 km na godzinę. Na liście wyposażenia nie ma systemu wspomagającego utrzymanie na pasie ruchu, jest tylko system ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu. Plus za adaptacyjny tempomat. Ten ułatwia prowadzenie na długich trasach. Mimo powtarzającej się sytuacji z odpływaniem z pasa, nie aktywowało się ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy. Sprawdzałem i było włączone. Widocznie dryfowanie na drugi pas to jeszcze nie objaw zmęczenia, a po prostu sposób, w jaki Fabia się prowadzi. Ale uważaj na to. Uważaj też na pojazdy przed Tobą, zarówno w trasie, jak i w mieście. Ktoś może gwałtownie zahamować. Wtedy od stłuczki może uratować Cię system ostrzegający o kolizji z funkcją awaryjnego hamowania. Samochód da Ci też znać, że jedziesz zbyt blisko od poprzedzającego pojazdu. Wydaje Ci się, że jesteś mistrzem kierownicy, bo masz prawo jazdy od 20 lat i pokonujesz codziennie setki kilometrów? Niepotrzebne Ci te wszystkie wspomagacze i pikacze? Zgadza się. Systemy wspomagające kierowcę tylko wspomagają, ale odpowiedzialność ciąży na Tobie. Zapisz się na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy, naucz się jeździć bezpiecznie, oszczędnie, defensywnie. Wszystko pod okiem doświadczonych instruktorów w SJS Driving Academy. Link w opisie pod filmem. Skoda Fabia z 95-konnym silnikiem i 5-stopniową manualną skrzynią biegów powinna średnio zużywać około 6 litrów na setkę. Wynik jest do osiągnięcia, a nawet do przebicia, jeśli nie pędzisz na złamanie karku, tylko słuchasz ekoniańki i jeździsz zgodnie z przepisami. Jeśli jednak lubisz zaszaleć na krętych drogach, to pomoże Ci namiastka elektronicznej szpery XDS+, która w Fabii jest w standardzie. W zakrętach system delikatnie dohamowuje koło, które traci przyczepność. Tego samego dnia w tym samym miejscu nagrywałem przejazdy do Hyundai'a i20 i to Fabia lepiej prowadziła się w ostrych zakrętach. Producent obiecuje czas od 0 do setki 10,7 sekundy. Nawet z górki tyle nie osiągnąłem. I to tyle, jeśli chodzi o sportowe emocje, bo na nierównej nawierzchni czuć, że tylne zawieszenie nie nadąża. Noga z gazu, zaoszczędzisz i na paliwie, i na wymianie amortyzatorów. Jeśli nie obawiasz się dziur, możesz wybrać sportowe zawieszenie z obniżonym o około 15 mm prześwitem. Pod koniec 2020 roku stało się ono standardowe dla modelu hatchback. Jeśli z kolei trasy, które pokonujesz, mają gorszą nawierzchnię, jest opcjonalny pakiet na bezdroża z prześwitem podniesionym o około 8 mm ze specjalnym zestawem amortyzacyjnym i osłonami elementów podwozia. Ceny Skody Fabii zaczynają się od około 50 000 złotych. Testowy egzemplarz w wersji Style z dodatkowym wyposażeniem kosztuje ponad 81 000 złotych. Skoda Fabia to moim zdaniem najbardziej udany z obecnie dostępnych na rynku modeli Skody. Podobnie jak Golf 7 to najlepsze, co marka ma do zaoferowania. Wszystko potem to więcej elektroniki, wyświetlaczy, ekranów dotykowych. Takich samochodów już nie będzie. A co Ty sądzisz o Skodzie Fabii i kierunku, w którym zmierza motoryzacja? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy i być może nawet nieco zabawne testy, zaglądaj na kanał Marek Drives w każdy piątek o 15 i koniecznie zostaw suba, bo wtedy algorytm YouTube'a bardziej mnie lubi. Zajrzyj też na kanał Ania i Marek Jadą, gdzie publikujemy pierwsze wrażenia z jazd samochodami testowymi, odpowiadamy na pytania widzów i rozmawiamy głównie o motoryzacji. Link na ekranie i w opisie wideo. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.